the battle to them. Siemano widzowie Rise of Kingdoms. Słuchajcie, dzisiaj wam nagrywam taki krótki wstępik dotyczący tego, co się ostatnio działo na live'ie. Będziecie mieli cały odcinek ogólnie tutaj zrobiony. Lecz chciałem na starcie wam tylko to powiedzieć, o czym to będzie. Głównie będziemy rozmawiali o 9.3 i o Królestwa 1.5.6.8. Ogólnie o tym KVK, co tam było. No i też porozmawiałem z Leo, który jest jakby tak ostatnio naszym dość częstym gościem. Leo tutaj, jakby tak powiedzieć, dawał nam troszeczkę parę ciekawych informacji a propos 1093. Twardo chcą walczyć na GT, mają tam swoje podejście do tego. Ogólnie ta KVK też tam jest fajnie opowiedziane przez niego, więc pozostaje mi tylko was zaprosić tutaj na oglądnięcie całego odcinku, który był też na moim live'ie. Ale tak jak pewnie wiedzieliście z live'a, te odcinki są posegregowane właśnie na m.in. O Królestwach 9.3 i nie tylko. Więc zapraszam was, enjoy. Nie ma tu żadnej spiny, ani nie ma żadnego, wiesz, ekscytacji. Wyszło tak, że GTS został wyrzucany bardzo długo z matchmakingu. Zresztą wcale się nie dziwię, bo chcieli sobie na asidach, natłuc łatwych punktów po tym KWK z 7.7 i tak się poukładało, że w końcu wylądowaliśmy na jednej mapie, a że nie ma więcej imperiów, bo pouciekało. Niestety sobie też uciekli na łatwiejsze KWK i to musieliśmy wziąć ten mecz między sobą. My to byliśmy gotowi na ten mecz. Chyba bardziej GT nie jest gotowy na ten mecz, tak? Z różnych tam przyczyn, z różnych względów. Tam pewne perturbacje u nich są, pewne znudzenie graczy, pewne historie po przegranej w Olympic Lidze GT, Main Sojuszu. Generalnie z tego co wiem, tam mam znajomych trochę, to się przygotowują mocno. No i co, będzie fajny mecz, tak? Jak się zaopatrujecie ogólnie na Z5? Rozjeżdżacie CDA? Słuchaj, jeżeli 18-18 wyjdzie, no to my też prawdopodobnie wyjdziemy. Dzisiaj sprawdzamy, już od paru dni sprawdzamy w różnych statystykach wszystkie, wszystkie RRS, speedy poszczególnych graczy. Sprawdzamy, jak są poukładane farmy i tak dalej, czy są piloci na farmach i tak dalej. Wszystko jest przygotowywane do tego, żeby określić taktykę. Taktyka jest jeszcze w powijakach, ja trochę ją znam. Na razie o tym nie mówiliśmy tutaj o taktyce. Natomiast wydaje mi się, że północ-południe jest dla nas lepsze. No i mamy tu parę przewag nad GT, a w ogóle już od początku prawdopodobnie będzie trochę tej przewagi, bo 18-18, no pytanie, czy wyjdzie do gry, tak? Myślę, że jest ich dużo. Z ciekawostek, Leo, to 18-18 było na moim matchmakingu, czyli King of the Nile, i mieli naprzeciwko siebie jakby 17-18. Ale o dziwo, 17-18 dostało jakiś tam łatwy matchmaking, a 18-18 nie dostało mecza. 17-18 czy Tak. 17-19? 17-18. Oni mają 22 biliony powera i też 1,7 tryliona KP. Więc oni pasowali do siebie, tylko nie wiem, czemu Lilith ich nie połączyła. A no czemu Lilith ich nie połączyła? Czemu Lilith tam dała campmate'a pierwszy raz od KWK3? No wiesz. Wiesz co, łechtają dupy swoich pupilów, nie? No przecież GT wie, jakie ma problemy. To jest super królestwo, ja cały czas powtarzam i mówię, że to są super gracze. Natomiast ciężko jest utrzymać ten poziom niepokonany przez tak wiele lat. I nie ukrywam, że tam się dzieją trochę, są takie momenty w historii każdego królestwa, że jest troszeczkę słabiej i z leadershipem, i troszeczkę słabiej z mentalnością graczy, i z graczami, i z jakością graczy. No tak, bo trzeba wiedzieć, że Imperium to musi być przede wszystkim portret psychologiczny gracza. Konto to jest tak naprawdę 50% sukcesu, natomiast 50% następne jest wiele innych czynników, które powodują, że team się robi teamem, a nie po prostu jest zbiór indywidualności, którzy jak im nie idzie, to sobie opuszczają królestwo. No i wiesz, i oni nie chcą przegrać drugi raz. Wiem, że się szykują. Jakby to przegrali, to mogło być ciekawie. No powiem ci tak, jakby to przegrali,
to myślę, że by było z nimi gorzej niż 7-7, bo jakby nie było 7-7 wciąż się trzyma, mimo to, że wzięli to KWK i wiedzieli, że przegrają w Kingslandzie. To było od razu założone. Natomiast oni wzięli to KWK, żeby zbić moc i zrobić mocną rekrutację i wrócić z powrotem mocniejsi. Natomiast 1960, jeżeli by przegrało teraz po Olympic Lidze KWK, jeszcze drugie KWK przeciwko nam, no to ja trzymam kciuki, bo jeżeli by tam mocno się przyrzedziło, to my w końcu jako 1.958 mamy szansę na Zenit, bo tak to oni wszystko zabierają. Więc oby wam się to udało i rozwalcie tam ich w pył. Niech się rozjadą po innych królestwach, a my wtedy spokojnie z kina. Zajmiecie się Zenitem, co? Tak, wiesz, w ja nie końcu. Szybka taktyka, kalkulacja. Wiesz, Optimus, ja nie przypuszczam, to jest królestwo, które gra e-sport. Rozumiecie, znaczy e-sport. Oni nie grają gry jak inne królestwa, to jest e-sport tam, nie? Tylko że w tym e-sporcie teraz jest, w tym królestwie jest dużo ludzi, którzy przychodziło grupami, na przykład z 2-4, 2-9 po tych dwóch porażkach przeciwko 7-7 całe grupy poszły tam. I to nie są już ludzie, którzy są tytułowani tak jak było stare GT. Była grupa przyjaciół z realnego życia, biznesmenów, którzy razem grali, razem się znali, razem mieli interesy i nad tym wszystkim charyzmatyczny Leopard, mimo że nie nadawał się jako strateg, to miał tak ciężki i mocny charakter, że to wszystko trzymał, bo był tam gdzieś poza grą tak samo zżyty z nimi mocno. Teraz jest GT, to jest grupa ludzi, która ma potężne konta i duże pieniądze. Natomiast wciąż wracam do portretu psychologicznego. To, żeby być teamem, to trzeba mieć relacje z ludźmi, tak? Trzeba poświęcić wakacje, trzeba zrezygnować z pewnych rzeczy w realnym życiu, żeby razem z teamem, który się znasz i masz grupę przyjaciół, wygrać ważną rzecz, tak? Tam teraz tak nie ma i tam wiem, że Cwil jeszcze trochę próbował mocno to jeszcze trzymać, natomiast trochę odkłada ręce. Nie wiem, jaka jest sytuacja teraz z leadershipem. Wiem, że Leoparda nie ma, wiem, że Kennego nie ma, odeszli po tym KWK z 7-7. Jak to będzie z nami w KWK, nie wiem. Natomiast jest jeszcze rzecz Techu, który jest nowy, tak? Tutaj w tym KWK i ten Tech zdecydowanie jest na naszą korzyść, a osłabia GT, tak? Bardzo No tak, bo będziecie mieć znacznie więcej kont, które mogą szybciej dojść do dobrego techu, szczególnie rozszerzenie ilości jednostek, co nie? To znaczy, to jest jedno, a po drugie styl grania. My mamy bardzo defensywny styl grania, tak? Więc ten tech bardzo sprzyja nam. Tak? Faktycznie jak Karańczycy grają. Tak, my gramy, 9-3 jest najmocniej defensywnie grającym królestwem, a GT i 7-7 najbardziej ofensywnymi. No więc tu trochę będzie przewaga w tym, tak? w tym techu. Nie? No my się przygotowujemy bardzo profesjonalnie. Nie mogę o tym mówić, bo mamy zakaz i tyle. Natomiast bardzo profesjonalnie się przygotowujemy. I tak, no tu nie ma kto tu wygra. Na pewno będzie świetny KWK, tak? Na pewno. No, to trzeba przyznać, że będzie, jeżeli nie będzie Z5, to na pewno Kingsland będzie 7, 8, 10 dni, nie? Może 7, 8. Ostatni Kingsland między nimi był chyba 6 czy 7 dni, nie? Więc nie przypuszczam, żeby tu był mniejszy ten Kingsland, słabszy. No zobaczymy, tak? Ja pamiętam ich ostatnie KVK, jak oni walczyli właśnie z 9-0 na 1-9-3, ale tam też tak chyba KD Chizgul był 2-2-6-8 pomagało, ale tam pamiętam te słynne duele Jody z Leopardem. Do teraz się pamięta, nie? To znaczy nie, to było tak, to był free throw. To był KWK, czyli każdy z każdym. I tu na pewno nie było żadnego porozumienia między królestwami, między leadershipami. Natomiast KD Jody było zepchnięte po tym Z5 do Z4, było ze wszystkich stref zepchnięte. I oni na początku, kiedy zaczęliśmy Kingsland, oni próbowali nas zaatakować od północy. Natomiast tam był wysłany cały sojusz Lionów, bo to były, pamiętasz, 4 sojusze wtedy w 9-3 i Liony zatrzymały Chizgula i oni poszli
no normalnie z taktyką wojenną zaatakowali KD, które było słabsze liczebnie po prostu. Dlatego nie mogło się podzielić tak jak my się podzieliliśmy i zaczęło palić GT w ich strefach Z6 i Z5. Ale z naszej strony cała grupa G4, czyli tych silnych królestw A, tak, Asidu, oni zaczęli palić flagi 9-3, więc to było tak, że pozabierali obiekty wszystkie ze wzmocnieniami. To też nie było tak, że my mieliśmy spokój z tamtej strony. No ale natomiast no, oni odpuszczali od początku, przegrywali teren w Kingslandzie, tak? Oni walczyli, później mieli szkolić, Czystule doszedł i zrobili jeden taktyczny błąd. Ja pamiętam, bo jeszcze analizowałem to KWK. KD, Czystula i Jody mogło wejść do Kingslandu od północy, a GT im tego nie dało. I teraz tak, gdyby oni weszli do Kingslandu od północy, to 9-3 by przegrało to KWK, nie? Ale GT było za dumne i zbyt źle zarządzane już na tamtą chwilę. Było za dużo nerwów, było za dużo wszystkiego i po prostu za dużo emocji i oni nie pozwolili im wejść. Gdyby weszło 0,5 wtedy od północy, północną bramą do Kingslandu, to w ciągu 2-3 dni by byli przy Ziguracie, bo 9-3 już było wykończone i nie mogłoby się podzielić na 2, żeby ich powstrzymać, tak? Natomiast GT nie pozwoliło na to i przyjęło tą porażkę samemu na klatę i tyle, tak? No i się później chyba z 40 czy 50 osób ze starego składu odeszło, no i mamy dzisiaj to, co mamy. GT jest wciąż potężne, wciąż silne, więc zobaczymy, jak to będzie. Okay. Czyli jeżeli chodzi o 9, czy mniej więcej wiemy, jak to tam wygląda, wiemy, że mają jakiś tam plan, mają plan, żeby 1.9.60 pokonać w tym KVK i myślę, że to jest dobre podejście, że chłopaki nie stwierdzają, ok, powalczymy, zrobimy swoje i potem będzie po temacie. Powiedz mi, jeżeli chodzi ogólnie tam w waszym królestwie 9.3, wy, jeżeli chodzi o samego tego campmate'a, bo tam twierdzi, że pierwszy raz tam dostaliście takiego campmate'a, który troszeczkę no nigdy tak nie było, żebyście go mieli. Jak to wygląda ogólnie w nastawieniu u was też w królestwie? Po prostu, no, liczycie coś na jakieś wsparcie co do tego waszego królestwa, czy... U nas nie ma emocjonalnego podejścia do gry, tak? Tu się nie rzuca mięsem, tu się nie obraża przeciwników, ani campmate'ów. No, królestwo jest typowo z Decidu chyba, natomiast ma 50 kont mocnych i one mają mocny krystal, zawsze prawie max krystal te 50 kont, tak? Natomiast reszta to farmy. No i co mogę powiedzieć? 50 kont razy 6 marszy, może tam ma ktoś 7, 5, 6, 7 marszy. Wiesz, to zawsze jest pomoc w open field. Poza tym, jeżeli będzie dobra komunikacja, będzie na pewno, to również te farmy mogą bardzo dużo wnieść i pomóc, tak? Jakby nie było 50 kont razy nawet 5 marszy, to masz 250 marszy, tak? To jakby nie było, jeżeli będzie aktywność, bo to jest chińskie KD, to mogą się pokazać i no fajnie, że są, jak już Lilith tak zrobiła, że są, bo powiem ci tak, to zrobienie tego to było tylko po to, żeby GT miało kartę przetargową w Dyplo, bo zawsze jest tak, że GT nie może wziąć lepszego ali, lepszych sojuszników niż my, jako na przykład słabsze KD, tak? Więc oni by honorowo nie mogli wziąć słabszego campmate'a, w sensie, przepraszam, słabszego sojusznika z innego kampu, więc oni chcieli mieć pewność, że zagrają sobie z 18-18, bo to ich jest przyjacielskie królestwo i chcieli, i dlatego prawdopodobnie mamy tego campmate'a, żeby w rozmowach w Dyplo powiedzieć, no wiesz, my jesteśmy teraz underdogami, bo wy macie campmate'a, to my jesteśmy underdogami, dajcie nam wybrać tak jak chcemy. Nie? No i tak się stało. Dobra, a powiedz mi, czy albo ktoś z was patrzyliście ogólnie na drugie KVK, gdzie jest 1, 5, 6, 8 i tam gdzie jest 13, 16? Przeglądał ktoś z was ogólnie tam, jak wygląda sytuacja? Szczerze mówiąc nie. Bo to jest drugie takie ciekawe KVK, nie? Które się tam szykuje. Mówiąc nie, ale ja powiem tak, ja 13-16 znam. I mogę powiedzieć o nich, że kiedyś było bardzo mocne KD. Tam się chyba oni
bardzo długo obijali w seedzie B i bili tam wszystkich strasznie. Ja jeszcze jak byłem 2.6.5.4, pamiętam, że trafili na nas chyba z 5 KWK temu. No to nas zdemolowali okropnie, tak? No nie było 6-7 miast przyleciało, zamknęło cały kamp, nie? To były przepotężne konta, jeszcze wtedy Kiss grał. Ja się zresztą zakolegowałem bardzo z Kissem i tam paroma chłopakami z 13-16. No ale oni później poszli sobie w Avi, w Imperium i tam chyba dostali mocno baty od 2.4.8.9 w jakiejś tam zonie. było takie, tak. Zmietli. I oni później już grali. Natomiast mają takich 60, 70 czy tam 80 kont. Powiem ci, takich kurde grubasów i takich kurde ogranych ludzi, że oni są zawsze w czołówkach KP teraz, w każdym KWK. I teraz tak, oni jako sami nie tworzą wielkiego zagrożenia, natomiast do dobrego campmate'a jak najbardziej oni robią różnicę, nie? Nie wiem nic o 15, tam mówisz 15 ile? To drugie królestwo? Nie, z 1568, to ci kiedyś pytałeś mnie o nich a propos, no tam gdzie Omiarchi gra i tak dalej, pytałeś się mnie o nich. No, Tak. to KD, który lubi zdradzać. Ja rozmawiam tam z pewnym takim graczem z ich leadershipu i oni się nie boją tego KWK, no idą grać mocno. Wiesz, jakie tam mieli przejścia w przeszłości, to mieli nie wiadomo, czy to było ci sami ludzie grali, czy nie ci sami ludzie grali. Czy nie, te, które miałeś dwa w przeszłości, to jest jedno. To, co mieli ostatnie, to było 2 KVK temu, które tam dzięki temu 16.06 zdobyło gwiazdę, bo tam niestety, wiesz, panowie z 1568 stwierdzili, że im się należy gwiazda. No tam było ciekawie ogólnie, no kręcenie troszeczkę było. A kogo oni mają campmate'a teraz? Wiesz co, zaraz to już właśnie pokażę na streamie, tylko cofam marszami, bo tu jeszcze bijemy się troszeczkę dzisiaj w Z5, bo woda stwierdziła, że warto spróbować Hirona nam odbić. Pewnie dla MG to robili. Już pokażę tutaj, bo mam przygotowane, jakby tak powiedzieć, no. Wiecie? Tu, pyk. Oni jak dobrze wiem, to już wam pokazuję. Oni tutaj walczą z... w kampie jest Fire, ogień, ziemia i woda, czyli 1.5.6.8 i 3.1.5.9 są w kampie. 10.29, 2.6.8.7 tam gra, Apokalipty gra w 10.29 i woda 1.4.7.3 i 2.6.7.6 i to są 3 jakby w jednym i grają naprzeciwko 1.1.8.8 i 1.8.8.8, to jest Wind. Do tego dochodzi 13.16 i 2.7.6.5 jako Lighting, tak? Chyba to jest Lighting, jak dobrze pamiętam. I Greenwood, czyli las, no to 2.7.7.4 i 1.8.6.4. Ogólnie jeżeli chodzi o te dopasowanie ich w tym KVK, co KP i siły, mi się zdaje, że fajnie to porozdzielali. To jest moim zdaniem dość uczciwe. Zresztą mapka, jak tu pokażę wam zaraz mapkę, no to tu możemy śmiało sobie zobaczyć, że ogień i ziemia no to są u góry, ale ziemia pewnie będzie walczyła tutaj z wiatrem. Pewnie tak to będzie wyglądało, tak? Czekajcie, tak, z wiatrem. A Lighting i Greenwood, którzy są po lewej stronie, no to Lighting będzie walczyło z ogniem, a Greenwood będzie walczyło z wodą. Czyli jakby na to nie popatrzeć, każdy tutaj z tych kampów ma z kim powalczyć. Nie zrobili czegoś takiego, że jeden czy tam 2 kampy nie walczą, nie? Bo ja na przykład grałem takie KVK przeciwko OWR, gdzie ziemia i las dopiero walczyli w Kingslandzie, czy tam troszeczkę przy pasie 7, czy w zonie 6, nie, w zonie 7 chyba tam było, że dopiero gdzieś tam wspomagali, nie? Tak, w zonie 6, przepraszam. Chyba tak, w zonie 6 to Dobra, było. co będzie, to będzie. Dalej. Nie no, ogólnie KVK jest bardzo fajne, więc jeżeli będziecie tutaj śledzić te 2 KVK, jak i 9.3, tak i tutaj gdzie jest 6.8, to mi się zdaje, że warto, bo tam ciekawe będą rally, garnizony, tym bardziej, że wiecie, no oni będą po update'ach i będą 6.8 nie będzie miał nowej technologii, jeżeli jest Stratton Gamesy, ale no 9.3 już będzie miało, więc tutaj Heroic Anthem troszeczkę na pewno tutaj będziemy tam przeglądać, jak to tam wszystko wygląda. I teraz tak, jeszcze jedną rzecz chciałem się tylko dopytać, a propos tutaj, jak już nagrywamy ten odcinek, bo Leo tutaj troszeczkę wie na ten temat więcej, bo rozmawialiśmy ostatnio też z Kicu na ziomkach. Z5, Heroic Anthem, 7 marszy z pop-upami, z
pierwszym zakupem przełęczy, czyli z Mountainem, no i z hard chainik Nie. barbów, nie? Nie, chodzi mi o to, że To nie tak. Nie? Nie, to nie tak jest. Nie. Możesz mieć 7 marszy, jak chainujesz ze 100 000 punktów No. z chainów, plus jak kupisz wszystkie pop-upy i robisz kozacko bastiony i ci siadają te bastiony, to jest 2. Trzecie, jak kupujesz dzienne, te wszystkie dzienne, co kupujesz z kryształem, to i jeden Mountain War, pod warunkiem, że odblokujesz tylko jedną jednostkę. Także no to jest dla kogoś, kto robi rally na przykład, a chce mieć 5 marszy rally garnizon, a chce mieć 5 marszy jeszcze w open, żeby gdzieś tam uzupełnić albo coś. Natomiast te marsze są bez wartości, tak? Bo jeżeli tylko jeden marsz zrobisz, jeden rodzaj jednostki, a odblokujesz 7 marsz, no to jest nieprzydatne kompletnie, czyli nie można, nie? No ale na 6 marszy już raczej jest taka opcja, że tam polatać. No, na 6 marszy to jest grubo. Na 6 marszy, jak powiedziałem, to kupisz wszystko, co ci teraz mówię, to jest grubo. To masz już obronę, masz na 7 z 10 i na wszystkie 3 rodzaje jednostek, ataki zrobione, wszystko masz zrobione, powiększenia jednostek i masz PZ, czyli health masz zrobiony już na 9 z 10 na wszystkie rodzaje jednostek i 6 marsz. To jest ogromna moc, nie? Dobra, temat jeżeli chodzi o KVK 9.3 i 6.8 i KVK troszkę technologii tutaj małych informacji mamy zakończone, jeżeli chodzi o live'a znaczy live'a nie, bo live jest przez cały czas, ale jeżeli chodzi o odcinek, bo to będzie to wszystko, tak jak mówiłem wcześniej chłopakom, to będzie na odcinku oddzielnym, więc tutaj sobie jakby tak ten temat nagrywki zamykamy, więc to...